Marka BMW budzi w kraju nad Wistulą wielce rozchwiane i silne odczucia. Jedni maszyny tej marki ubóstwiają, drudzy tymi pierwszymi pogardzają. Są jeszcze trzeci użytkownicy zróżnicowani, że tak powiem, do których można zaliczyć na przykład moją osobę. To znaczy, maszyny BMW mają w mojej ocenie swój niepowtarzalny, indywidualny charakter, swoistą technologiczną, niepowtarzalną duszę. Maszyny te są z wyglądu surowe, czasem dziwne, może nawet brzydkie, z reguły ostre i agresywne. Przyjemnie się też z nimi obcuje z uwagi na często występujące materiały bardzo dobrej jakości wykorzystane w ich produkcji. Maszyny BMW mają też z reguły bardzo nowoczesną elektronikę i świetnie jeżdżą. Maszyny te nie należą również niestety do tanich, bynajmniej nie tylko w kontekście zarobków przeciętnego Polaka. Uwierzcie, że 50 000 euro za przeciętną BT3 w kombi uszczypnie w portfel również przeciętnego Bawarczyka. Jedno jest jednak pewne, maszyny BMW nie pozostawiają człowieka z nimi obcującego obojętnym i bardzo ciężko nie polubić ich użytkowania, kiedy już się z nimi człowiek zetknie. I tak było też w przypadku niedawno testowanego BMW F900 XR. Cholernie polubiłem jego użytkowanie. Słowem wstępu na rok 2020 BMW przewidziało wprowadzenie na rynek rodzeństwa dwójki 900 celujących w segment zdominowany przez Yamaha MT-09 oraz Yamaha Tracer 900. Pierwszym jest Naked F900R, zastępujący dotychczasowe F800R. Możemy go mieć od 39 000 zł. Drugim jest sportowy turysta F900XR, wślizgujący się w przestrzeń modelową pod S1000XR. Mniejszego Globetropera możemy natomiast wyrwać, mając w kieszeni 50 kawałków. Zarówno Naked, jak i sportowy turystyk dzielą tę samą ramę i elektronikę, ten sam silnik i napęd, jak również te same koła i hamulce. Różnic między nimi należy głównie upatrywać w zawieszeniu kierownicy, pozycji za sterami oraz oczywiście w stopniu obudowania owiewkami. Muszę przyznać w tym miejscu, że czekałem na turystyka F900XR dość niecierpliwie, licząc, że bawarski producent zaoferuje nam coś, co będzie mogło skutecznie zawojować w swoim segmencie bez odlecenia przy okazji w kosmos z proponowaną wyceną. W skrócie, nie zawiodłem się, ale do rzeczy. Silnik to bardzo elastyczny, rzędowy dwucylindrowiec spełniający normę emisji spalin Euro 5 o mocy 105 koni osiąganej przy 8500 obrotów na minutę oraz maksymalnym momencie o wartości 92 Nm osiąganym przy 6500 obrotów na minutę. Co ciekawe, jednostkę można zdusić do 48 kucy i 66 N, dzięki czemu motocykl może być jeżdżony również przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii A2. Wtedy maksymalna moc jest dostępna przy 6500 obrotów na minutę, a maksymalny moment przy 4500 obrotów na minutę. Serducho to notabene sprawdzona konstrukcja, która już pokazała, na co ją stać w GS-ie 850, z którego wzięto również stalową ramę do nowego sportowego turystyka. Średnie spalanie po dwóch dość dynamicznych dniach i przejechanych około 300 km wyszło na poziomie 5 litrów na 100 km, natomiast producent deklaruje spalanie na poziomie 4,2 litra na 100 km. Nie ma jednak tragedii i bez problemu deklarowane spalanie da się osiągnąć przy spokojnej, ale nie flegmatycznej jeździe. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że bak ma pojemność 15,5 litra oraz około 3,5 litra rezerwy, można bez problemu przejechać 300 plus km na jednym tankowaniu, czego też zresztą doświadczyłem podczas mojej krótkiej przygody z Czerwonym Niemcem. Całkiem spoko. Co do samego silnika, to muszę powiedzieć, że kompletnie, ale to zupełnie nie miałem wrażenia, że zapomniałem zabrać z garażu jakichś dodatkowych mechanicznych koniszczy. Motocykl ma tyle mocy w garach, aby zrobić wszystko to, czego się od niego oczekuje. W żadnej sytuacji na drodze nie narzekałem na brak mocy i w każdych warunkach mogłem liczyć na jej odpowiedni zapas. Co ważne, przepełnione nieskończoną radochą doświadczanie dostępnej mocy ułatwiała genialna 6-stopniowa skrzynia biegów w testowanym motocyklu wyposażona dodatkowo w Quick Shifter, pomagający zmieniać biegi w górę i w dół. Wszystko to w połączeniu z antyhoppingowym sprzęgłem sprawiało, że przeżywałem na drodze chwilę uniesienia niczym podczas palenia oczami wyobraźni egzemplarza nad Niebnem Orzeszkowej. Poezja. Warto jednak tutaj wspomnieć, że w okolicach 6000 obrotów na minutę pojawiają się dość odczuwalne wibracje jednostki napędowej, które przechodzą na kierownicę, ale nie jest to nic, co by przeszkadzało podczas jazdy. Od urok rzędowego Twina. Szczerze, to wspomniane wibracje dają jeszcze więcej dziwnej radochy z jazdy, bo mniej więcej na okolice tych obrotów przypada maksymalny moment obrotowy. Coś, co normalnie by można uznać za wadę, tutaj odebrałem jako zaletę. Z jednej strony czuję się trochę zmanipulowany, ale z drugiej
mam to gdzieś. W przypadku zawiasów mamy tutaj nieregulowany nawet w opcji widelec upside down z przodu o skoku 170 mm. Z tyłu natomiast mamy centralny amortyzator o skoku 172 mm połączony bezpośrednio z dwuramiennym aluminiowym wahaczem. Tutaj już w standardzie mamy możliwość ręcznej regulacji, a w opcji możemy dołożyć elektroniczną regulację w postaci systemu ESA. Co ciekawe, możemy również opcjonalnie obniżyć zawieszenie o 20 mm poprzez ograniczenie głębokości ugięcia sprężyn z przodu do poziomu 150 i z tyłu do 152 mm. No dobra, a jak te zawiasy zachowują się podczas jazdy? Z początku sceptycznie podchodziłem do braku regulacji przodu, biorąc pod uwagę relatywnie niemałą kasę, jaką trzeba wyłożyć za ten motocykl. Ale wierzcie lub nie, te zawiasy działają rewelacyjnie, zarówno z przodu, jak i z tyłu, bez bawienia się w jego regulację. Nieważne, czy jedziemy po wzburzonym polnym wiatrem asfalcie, przeoranym kołami ciężarówek w drodze z Warszawy do Dęblina, pocinamy po kocich łbach na ryneczku w Kazimierzu Dolnym, czy też śmigamy po lekkim szutrze, motocykl nie traci kontaktu z podłożem. Wiadomka, zawiasy są zestrojone pod jazdę po szosie, przez co jazda po dziurach po prostu do najprzyjemniejszych nie należy. Oczywiście zębów nie stracimy na delikatnych nierównościach, ale moto czuje się jednak najlepiej na równym asfalcie i to tutaj pokazuje najbardziej, na co go stać. A stać go na wiele, bo w połączeniu z szeroką kierownicą, hamulcami od Brembo oraz 17-calowymi kołami z przodu i z tyłu, ta maszyna po prostu kocha być kładziona w zakrętach, przy której to czynności człowiek zaczyna czuć się trochę tak, jakby oglądał filmy dla dorosłych z Zaodry. Dosłownie włos się jeży na brodzie od przyjemności, jaką daje to moto podczas odwijania, skręcania i hamowania. Bajka. Co do tego ostatniego, to z przodu mamy dwie tarcze o średnicy 320 mm oraz czterotłoczkowe zaciski radialne. Natomiast z tyłu jest jedna tarcza o średnicy 265 mm i jednotłoczkowy zacisk pływający. Oczywiście oba heble od Brembo. Choć tył hamuje całkiem spoko, to nie jest fantastyczny. Nie czuć też wyraźnie momentu, kiedy łapie. Szkoda, bo gdyby był choć trochę lepszy, to układ jezdny nowego sportowego turystyka od BMW byłby niemal idealny, zarówno do codziennych harców i zabaw, jak i do dłuższych podróży po asfaltach wszelakich. Przód jednak hamuje świetnie, jest bardzo dobrze dozowalny. Moto ma oczywiście ABS, który łapie, można by powiedzieć, że w idealnym momencie, niezależnie od nawierzchni, po jakiej się aktualnie poruszamy. Układ kierowniczy również nie pozostawia wiele do życzenia. Motocykl bardzo łatwo składa się do skręcania przy użyciu minimum siły i precyzyjnie utrzymuje obrany tor jazdy, na co na pewno ma wpływ obecny na pokładzie amortyzator skrętu. Warto również wspomnieć, że masa motocykla w liczbie 219 kg na mokro oraz nisko osadzony środek ciężkości również na bank przykładają się do łatwości, z jaką ten motocykl zachowuje się na drodze. Jeździ się na nim praktycznie jak na rowerze. Bajka. Idąc dalej, dwa słowa na temat elektrycznej części testowanej maszyny oraz jej wyposażenia. Testowany przeze mnie motocykl był skonfigurowany pod sam sufit, to znaczy miał na pokładzie wszystko, co tylko można wyklikać w konfiguratorze, przez co jego cena przekraczała 60 000 złotych. A w opisie do tego filmu zamieszczę dla Was link do konfiguratora, dzięki czemu będziecie mogli zweryfikować ceny różnych konfiguracji motocykla samodzielnie. Tak czy siak, testowany motocykl posiada bardzo dobrej jakości wyświetlacz TFT ze swoistą motocyklową wersją systemu iDrive, znaną z samochodów bawarskiej marki. W skrócie, przy użyciu bardzo wygodnego pokrętło joysticka poruszającego się w płaszczyźnie X oraz Y, możemy poruszać się pomiędzy całkiem pokaźną liczbą ekranów komputera pokładowego, zapewniającego nam w zależności od wersji wyposażenia motocykla również sporą liczbę informacji na temat maszyny. Maszyna posiadała m.in. pomiar ciśnienia w oponach, adaptacyjne światła z funkcją doświetlania zakrętów, tempomat, regulowane elektrycznie tylne zawieszenie, skutecznie podgrzewane trójstopniowo manetki, 3 tryby jazdy dość znacznie zmieniające charakterystykę jazdy motocykla, działającą kontrolę trakcji, system Bluetooth umożliwiający podłączenie telefonu, a także genialny system SOS umożliwiający nam przy użyciu jednego przycisku połączenie się z pracownikiem BMW i poproszenie go o pomoc podczas naszego lub zauważonego na drodze wypadku o pomoc. Motocykl posiadał również regulowane klamki przy obu manetkach, plastikowe osłony dłoni oraz regulowaną w dwóch płaszczyznach krótką, sportową, przyciemnioną szybę. Regulacja szyby odbywa się przy użyciu pojedynczej wajchy zlokalizowanej po prawej stronie szyby. Fajne jest to, że bez problemu można zmienić jej położenie podczas jazdy jedną ręką.
Szkoda jednak, że o ile w przypadku wyboru motocykla w kolorze srebrnym lub złotym dostajemy w standardzie wyższą, choć przezroczystą szybę, to w przypadku wyboru motocykla z czerwonym lakierem dostajemy fajnie wyglądającą, ale straszliwie marnie chroniącą przed pędem powietrza szybkę. Dlaczego kolor czerwony jest droższy? Czyżby był szybszy? No, z tą mniejszą szybką chyba niekoniecznie. Aha, no i testowany motocykl posiadał również system bezkluczykowy. To znaczy motocykl możemy włączyć przy użyciu jednego przycisku zlokalizowanego w miejscu stacyjki pod warunkiem, że mamy przy sobie kluczyko-pilot od BMW w kieszeni. Do odpalenia jednak ciągle konieczne jest naciśnięcie przycisku rozrusznika. Fajne jest też to, że wspomniany kluczyko-pilot jest również fizycznym kluczykiem, dzięki któremu możemy odblokować zamek kanapy, gdy chcemy ją podnieść. Tam też znajdziemy akumulator, worek z narzędziami i troszkę miejsca na jakieś drobnostki. W kwestii kanapy fajne jest również to, że BMW ma w swojej ofercie kanapy o kilku wysokościach. To jest od 775 do 870 mm. Testowany motocykl miał kanapę na wysokości 825 mm i siedziało się na nim całkiem spoko. Warto tutaj też napomknąć, że siedzisko jest bardzo wygodne. Jeździłem na moto od rana do wieczora przez 2 dni i nie miałem potrzeby robienia przerw z uwagi na konieczność ulżenia swoim 4 literom. Nic z tych rzeczy. Podsumowując, BMW wypuściło naprawdę godny polecenia motocykl, który w zależności od wersji powinien usatysfakcjonować większość użytkowników chcących zasmakować czegoś więcej, aniżeli wyłącznie jeżdżenia po mieście. Motocykl sprawdzi się w dalszych podróżach bez problemu, choć należy podkreślić, że jest to motocykl wybitnie szosowy. Jeżeli myślimy o przejechaniu się wokół świata, a raczej dookoła świata, to zdecydowanie lepszym wyborem będzie na przykład GS 850. Jeżeli jednak nie będziemy zjeżdżać z asfaltu, to powinniśmy być więcej aniżeli zadowoleni z wyboru F900XR. Dodatkowo sensownie skonfigurowany motocykl nie powinien przekroczyć kwoty w okolicach 55 000 złotych, co jakkolwiek chcąc narzekać nie jest aż tak wielką kwotą, jeżeli popatrzeć na konkurencję i to, co ma do zaoferowania zarówno konkurencja, jak i BMW. BMW jest bardzo dobrze wykonane, świetnie jeździ i daje masę frajdy z użytkowania. Czego więc chcieć więcej? Jak dla mnie motocykl zdał jak najbardziej egzamin i mogę go szczerze polecić dla samotnych, asfaltowych globtroperów. Samotnych, bo dla pasażera raczej nie zostanie zbyt wiele miejsca na tylnej kanapie. Tak czy siak motocykl zasługuje w moich oczach na solidną końcową ocenę z uwagi na fakt, że do tego, do czego został stworzony, sprawdza się znakomicie. Mógłby być co prawda odrobinę tańszy, może też odrobinę większy, ale wszystko to, co robi, jest na tak dobrym i odpowiednim, satysfakcjonującym poziomie, że w gruncie rzeczy może wygłoszę internetową herezję, ale nie czuję, aby BMW jakoś specjalnie skoczyło na kasę przy wycenie tego motocykla. No i jeszcze ten interwał pomiędzy przeglądami co 10 000 km. No całkiem nieźle. Osobiście jeżeli miałbym miejsce w garażu i potrzebę posiadania drugiego motocykla tylko na asfalt, podkreślam, tylko na asfalt, to przytuliłbym czerwoną ślicznotkę z przyjemnością. Nowy, mały Globetrotter od BMW pokazał, że potrafi dać wiele radości za nie aż tak wiele. Dobra robota.